Podcast powstaje w ramach akcji Posiłki Mocy. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i dostarczamy ją niemobilnym rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Więcej o nas znajdziesz na stronie stowarzyszeniemudita.pl. Cześć, witam ponownie, z tej strony Basia. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Mocy. Przedstawiamy w nim historię niemobilnych rodzin osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj poznacie historię Magdy, która uwielbia otaczać się ludźmi, aktywnie spędza wolny czas i stale się rozwija. Magda jest w okresie zmian życiowych, właśnie przeprowadza się i aktywnie poszukuje nowej pracy. Za moment opowie Wam o swoim życiu z perspektywy osoby poruszającej się na wózku oraz o sytuacjach, które powodowały u niej uśmiech, ale też złość. Magda, może tak na początek coś byś powiedziała o sobie? Cześć, mam na imię Magda, mam 29 lat, mieszkam w Poznaniu, z wykształcenia jestem pedagogiem. Studia skończyłam 3 lata temu. Obecnie jestem w trakcie przeprowadzki, w trakcie poszukiwania nowej pracy. Pełen etap zmian w Twoim życiu. Tak, dokładnie. Trochę się ich obawiam, ale też jestem pozytywnie nastawiona, bo to duża zmiana w moim życiu. Będę mieszkać razem ze swoim cudownym chłopakiem, także nie mogę się doczekać. Super, ja również. Jakbyś może chciała powiedzieć, jak teraz w tym Twoim dniu, pod względem tych wszystkich zmian, jak ten Twój dzień wygląda? Teraz zapewne sama widzisz, że tutaj jest jeden wielki bałagan, jestem na walizkach, właśnie jutro mam drugi etap przeprowadzki. Jeszcze jesteśmy w trakcie kompletowania różnych rzeczy, których brakuje nam do domu, typu kanapa na przykład. Jeszcze musimy sobie znaleźć stół do kuchni i krzesła, ale tak to generalnie wszystko już mamy, także pod tym kątem jest super. I pakujemy ubrania i niedługo już będziemy mogli być tam w swoim wymarzonym mieszkaniu. A co w takim razie musisz wziąć pod uwagę, szukając takiego nowego mieszkania, poruszając się na wózku? Z tym było trochę przygód, bo już od jakiegoś czasu z moim chłopakiem rozmawialiśmy na temat wspólnego zamieszkania. Dwie takie kłopotliwe kwestie, które jakby u najemców spędza sen z powiek. Po pierwsze, mamy kota i to też nie wszyscy się zgadzają, nie chcą zwierząt w swoim domu. A po drugie, tak jak mówiłaś, wózek w jakimś tam stopniu ciężko jest znaleźć, ponieważ trzeba znaleźć mieszkanie, które pozwoli mi swobodnie jakby do niego się dostać, czyli albo musi być na parterze, albo musi blok być z windą. Byliśmy oglądać kilka mieszkań i były śmieszne historie. Na przykład byliśmy na fajnym osiedlu w Poznaniu, na osiedlu kosmonautów. Mieszkanie nam się bardzo podobało, ale po wejściu do bloku była winda, ale do windy prowadziły 6 schodów i był niby podjazd, ale taki stromy, więc nie było możliwości, żeby tam po prostu zamieszkać, mimo że mieszkanie nam się bardzo podobało. Także jeszcze są takie bloki w Poznaniu, gdzie teoretycznie jest winda, a praktycznie prowadzą do niej schody, żeby do niej wejść. Dla mnie to jest jakiś absurd, ale tak jest niestety, że nie wszystko jest jeszcze tak pomyślane o osobach właśnie z niepełnosprawnością, czy na przykład matki z dziećmi też mają wtedy kłopot, żeby swój wózek z dzieckiem sprowadzić. Ale się udało, znaleźliśmy na parterze, trochę z polecenia, trochę mieliśmy szczęścia, i jest. A jak długo zajęło Wam szukanie takiego mieszkania? Chyba około 4 miesięcy. Tak, tyle nam zajęło. Gdyby nie moja kosmetyczka od paznokci, to do tej pory byśmy pewnie jeszcze szukali, tak. Ale ona poleciła osiedle, gdzie co jakiś czas wyprowadzają się lokatorzy i administrator szuka nowych najemców i się udało.
I właśnie mieszkanie jest na parterze i nawet nie jest tak źle z opłatami, więc jesteśmy zadowoleni. A wewnątrz, na przykład dostęp do łazienki, czy wszystko jest tak? Łazienka jest bardzo szeroka, to też jest ważne pod kątem jeżdżenia wózkiem czy chodzeniem przy balkoniku. To nie ma problemu, żeby tam się poruszać. No prysznic ma brodzik jednak trochę wysoki, to nie będę ukrywać, że jest na płasko, no bo nie jest, ale już sobie tam oczywiście, zanim podjęłam decyzję o tym, że tam zamieszkamy, to no wiedziałam, że można kupić odpowiednie krzesełko, które zresztą już tam mam. No i poręcze można zamontować. Generalnie odkryłam nowy model poręczy, takie, które nie wymagają dziur w ścianie, ale są już teraz takie poręcze na przystawki, więc nie trzeba robić dziur w ścianie i spokojnie, tak jak się chce, można zamontować, więc fajny wynalazek. A jak w kuchni? Kuchnia jest, no tak jak wszędzie, czyli nie jest na wymiar osób poruszających się na wózku. No ale jeżeli sobie poustawiam naczynia na moim poziomie, na tych dolnych półkach, czy tam, nie wiem, przybory do gotowania, czy inne rzeczy, to dam radę, nie ma z tym problemu. Ja akurat jestem w tyle komfortowej sytuacji, że potrafię sobie wstać i coś wyjąć sobie z górnych półek, no ale wiem, że są osoby, nie wiem, które mają uszkodzony rdzeń kręgowy i sobie nie wstaną, nie? No to wtedy faktycznie mogłoby być kłopotliwe. Ale to kwestia urządzenia, jakiegoś pomysłu. Wszystko idzie zrobić, tylko trzeba jakiś mieć na to pomysł. Dobrze, mamy mieszkanie, drugi etap, praca. Z pracą to teraz jestem w trakcie poszukiwań. Przez 1,5 roku pracowałam jako pracownik biurowy, bo jak mówiłam, jestem pedagogiem, ale mój drugi zawód to jest technik informatyk. I zanim poszłam na studia pedagogiczne, to prędzej byłam właśnie w szkole policealnej o profilu informatycznym. Trochę w tym zawodzie pracowałam 1,5 roku, no ale właśnie jak wybuchła pandemia i te mniejsze firmy ciężko im się utrzymać na rynku i była redukcja etatów i właśnie na mnie padło i na mojego kolegę, że musimy na nowo szukać sobie zatrudnienia. No niestety, ale myślę, że prędzej czy później coś znajdę. Jestem teraz w projekcie aktywizacyjnym z PFRON-u, także już jestem po szkoleniu takim zaawansowanym z Excela. Cały czas szukam pracy na własną rękę również. Także myślę, że no jak już na spokojnie się tam wprowadzę, to już w 100% będę mogła się poświęcić szukaniu pracy jeszcze bardziej intensywnie. Ja jestem niezależna finansowo, ale no nie chcę tak, że nic nie robię. To nie dla mnie. Zawsze chciałam pracować i będę pracować prędzej czy później. Ale wspominałaś też, że jesteś w projekcie z PFRON-u, tak? Tak. Ten projekt polegał na spotkaniach z doradcą zawodowym, trenerem pracy, z coachem. Potem jest kolejny etap, czyli wybranie sobie kursu. Ten kurs już miałam. Także no fajna rzecz to była, że mogłam się doszkolić. Kolejnym etapem jest staż. Pani do mnie co jakiś czas dzwoni i oferuje jakąś ofertę stażu. Ja mogę się zgodzić lub nie. No lub ewentualnie jakieś oferty pracy, nie. Już tyle tych projektów przeszłam i za każdym razem jest ten coach, psycholog, doradca. No ile razy można to samo po prostu mówić, że chce się tą pracę i normalnie sprawny człowiek, nie wiem, szuka pracy, idzie na rozmowę kwalifikacyjną i jest zatrudniony albo nie. A tutaj trzeba przechodzić za każdym razem te kroki, żeby oni zaproponowali ci jakieś zatrudnienie. Jeszcze mamy do tego przecież, że są ograniczenia finansowe, no nie możemy sobie iść do pracy, którym, nie wiem, będziemy zarabiać po 10 000, bo wtedy są
odebrane nam świadczenia. No tu już trzeba sobie powiedzieć, czy wolimy, nie wiem, dobrą, płatną pracę, czy nasze świadczenia, nie? No ale w tym roku trochę się poprawiło, bo wzrósł ten próg minimalnej płacy, ile możemy zarabiać. Jeszcze w zeszłym roku, no nie było za ciekawie, ale w tym roku już całkiem dużo można sobie zarobić. I często ludzie właśnie wyzyskują takie osoby, że nie dają im takiej fajnej pracy, co daje im rozwój i tak dalej, tylko po prostu biorą taką osobę, że się zgadza w dokumentach i sobie kasę mają, nie? Za to. Powinny być większe możliwości na rynku pracy dla osoby niepełnosprawnej, bo można różnie do tego podejść, ale jeżeli wpisze się pracę dla osoby niepełnosprawnej, no to wyskakują nam dwie propozycje. Albo sprzątanie, albo ochrona. A proszę sobie wyobrazić, jak ma wyglądać ochrona w moim przypadku. Jak ja mogę ochronić jakieś mienie, nie wiem, jakiś budynek, wieżowiec, cokolwiek, jeżeli poruszam się na wózku. A 80% jest właśnie takich ogłoszeń. A gdzie są inne zawody? No nie wiem, chociażby właśnie w edukacji, w szkolnictwie, no nie, w różnych innych dziedzinach, nie? No ochrona i sprzątanie, tak widzi nasz kraj, że do tego się nadajemy, albo na telefonach. Tak, ale to też jest bardzo powszechne. Na przykład w Norwegii osoby poruszające się na wózkach mogą nawet pracować w kasach jako sprzedawczynie czy sprzedawcy i gdzieś tam te osoby też są przez to bardziej zauważalne. A w Polsce no nie widać tego w ogóle, jak gdyby nie widać na rynku pracy. Moja koleżanka pracuje na kasie, ale no nie porusza się akurat na wózku, ale ma problemy z poruszaniem się, ale jakby ma takie mniej widoczne, nie? No ale powiedzmy sobie szczerze, nie po to się człowiek kształcił, żeby teraz pracować na kasie, czy nie wiem, czy w ochronie, czy przy sprzątaniu. Oczywiście, że nie mam nic do pań sprzątających, bo to też jest praca. Żadna praca nie hańbi, no ale dlaczego jest taki podział, nie? No a powiedzmy sobie szczerze, no ciężko jest wyżyć za takie pieniążki, tak? Jak nie ma się dodatkowego zatrudnienia. A jak była praca, to naprawdę było w porządku. A wiadomo, wszystko kosztuje. Ja akurat żadnych leków nie biorę, no ale są osoby niepełnosprawne, co tam jeszcze na przykład chorują, no nie wiem, na epilepsję, cokolwiek innego, biorą leki, tam potrzebują pieluch, cewników, ja tego nie potrzebuję. Ale no wiadomo, to kosztuje, ale rehabilitacja na przykład jest bardzo droga teraz. U mojego rehabilitanta też wzrosły ceny za godzinę. No w Poznaniu to tak jest, 100 zł za godzinę trzeba zapłacić za fizjoterapeutę, więc no nie ma lekko, a powinno się mieć taką rehabilitację no kilka razy w tygodniu, tak? Dobrze, że jest jeszcze ta rehabilitacja na NFZ. No tyle dobrego, ale ją załatwić to też nie jest tak prosto. A już nie mówiąc tu o turnusach rehabilitacyjnych, profesjonalnych, to też dużo pieniędzy. Mój koszt turnusu, który jadę teraz we wrześniu, to jest 6000 zł za 2 tygodnie. I to jest naprawdę wycisk dla mojego organizmu, no ale kolosalne pieniądze jak dla mnie. Więc pozwalam sobie na to tylko raz w roku, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, żeby częściej jeździć. No nie stać mnie na to i tyle. I od jak dawna jeździsz już na takie turnusy? Od dziecka w sumie, tylko zmieniałam ośrodki różne, po różnych ośrodkach jeździłam, ale no wiadomo, że u mnie to jest ciągła rehabilitacja. W każdym roku gdzieś jadę, bo jest to potrzebne. Może kiedyś będę bogata, to będę jeździła 4 razy do roku, żeby było więcej efektów, a tak to nie jestem i jeżdżę raz do roku. Może jak już znajdziesz pracę jakąś lepszą. Tak. Tylko nie w ochronie. Tylko nie w ochronie, tak. A co daje Ci taka sama praca?
No wiadomo, że czuję się potrzebna, lubię mieć jakieś obowiązki, lubię mieć wyznaczone nowe cele, rozwijać się, no po prostu. Wiadomo też kwestie finansowe, tak, też są ważne. No ale przede wszystkim chęć rozwoju i tak, nie takiej stagnacji, że w domu i tak dalej, tylko wiadomo, człowiek się rozwija całe życie i nie można stawać na laurach. Ja nigdy nie lubiłam być do tyłu, bo to było na przestrzeni lat różnie. Chodzi mi tutaj o szkoły. Jakby od małej dziewczynki gdzieś tam spychali mnie na margines, że gdzieś tam pozbywali mnie tego życia towarzyskiego, szkolnego. Potem w okresie gimnazjalnym wysłali mnie do domu na nauczanie indywidualne. Gdzieś to mi siadło na psychice, że nie mam kontaktu z rówieśnikami i postanowiłam, że po gimnazjum miałam wybór, że albo będę mieć dalszy ciąg indywidualnego, albo jadę do Poznania, do szkoły z internatem, do liceum. No i tak się zaczęła moja przygoda z miastem Poznań i rzuciłam moją wieś i tutaj się osadziłam już w sumie bardzo długo, bo od 2009 roku już mieszkam w Poznaniu bez rodziców, czyli już całkiem sporo lat, jakby nie patrzeć. W okresie właśnie nastoletnim to raczej byłam w kontakcie z rodziną, z moją rodziną najbliższą, czyli rodzicami, dziadkami, kuzynostwem. Właśnie z tego tytułu, że ta szkoła to było dla mnie nauczanie indywidualne, więc jakby byłam wyłączona z życia towarzyskiego moich rówieśników. I dopiero po przeprowadzce tutaj do Poznania moje grono znajomych znacznie się powiększyło. Także no, gdzieś te życie towarzyskie uważam, że w mieście dla osób niepełnosprawnych bardziej jest możliwe do rozwoju. Można sobie wyjść w różne miejsca, pójść na koncert, czy do kina, do teatru, czy uprawiać jakiś sport, zależy kto jakie ma pasje, czy na przykład podróżowanie. Przecież dzięki mojemu liceum odbyłam moją pierwszą i nie jedyną podróż, bo potem już co roku wyjeżdżałam w jakieś podróże zagraniczne właśnie z osobami niepełnosprawnymi i bardzo dzięki temu polubiłam podróże zagraniczne. Dalej jakby to we mnie jest i chcę to dalej rozwijać, odkrywać nowe kraje. Mam w planach kolejne podróże, także mam nadzieję, że to wszystko jeszcze przede mną i odkryję wiele pięknych miejsc. Też bardzo lubię koncerty, no uwielbiam i po prostu Poznań to dał mi taką przestrzeń do tego, bo praktycznie jakbym chciała, to bym co miesiąc mogła iść, albo nie wiem, co 2 tygodnie na jakiś koncert. Ostatnio byłam z moim chłopakiem i koleżanką z liceum na koncercie Sanach, bardzo mi się podobał. Teraz idziemy jeszcze na koncert Imany w maju, a w czerwcu jedziemy na koncert Dawida Podsiadło we Wrocławiu, ale w ogóle bilety no mi się udało tak cudem zdobyć, że jestem z tego dumna. Powiem tak, nigdy nie wykorzystuję tego, że jestem tam niepełnosprawna. Tutaj bilety znikły w minutę, już żyłam załamanie, że nie będę na tym koncercie, ale sobie uświadomiłam, że jak są takie wydarzenia na takich dużych obiektach typu stadion, to jest taka pula biletów dla osób niepełnosprawnych. I napisałam do organizatora, czy są takie bilety w tym wypadku. Napisali, że jest i jeden w cenie 2 dla mnie i dla mojego opiekuna, także ekstra, jedziemy, mamy to. Może jeszcze powiem, że jest takie coś w Poznaniu jak Lech bez barier. My jako osoby z niepełnosprawnością wchodzimy za darmo na wszystkie mecze, na które byśmy chcieli iść. No teraz byłam na meczu Lech-Legia, więc no też fajnie. Akurat na mecze tak często nie chodzę, ale na koncerty to lubię. Wspomniałaś też wcześniej o kinie. Czy w kinach też są jakieś takie specjalne miejsca? Zależy od sieci kin, ale na przykład w Cinema City
osoba niepełnosprawna, jeżeli okaże orzeczenie o stopniu znacznym, pokaże panu w kasie, to dostaje takie zaproszenie na wybrany film za darmo, ale wiąże się to z tym, że jak dostajemy z góry narzucone miejsce na samym pierwszym rzędzie w kinie, nie wiem, czy możesz sobie to wyobrazić, gdzie są te miejsca, są takie specjalne, wyznaczone 2, ale no to jest, nie wiem kto to wymyślił, to jest straszne miejsce, po prostu można dostać skrętu szyi, jeżeli miałoby się przez 3 godziny z tak wygiętą głową do tyłu oglądać film, także ja nieraz po prostu dokonuję zbrodni i wstaję z tego wózka i idę chociaż piętro wyżej, tam gdzie ktoś nie wykupił sobie miejsca, żeby po prostu normalnie oglądać, bo no to nie są fajne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zawsze, gdzie by nie patrzeć, to musimy być na dole w pierwszym rzędzie. To mi się zaraz kojarzy ze studiami, gdzie są wykłady, wchodzisz na salę wykładową i co? I musisz siedzieć w pierwszym rzędzie przed wykładowcą. No przecież można dostać zawału. A ja tak musiałam siedzieć przez 5 lat. Zawsze w pierwszym rzędzie. A jak dostajesz się na te wszystkie miejsca? Do kina, na koncerty, na uczelnie? Jak komunikacyjnie to wygląda? Jeżeli chodzi o uczelnię, to był bus, który odbierał nas z miejsca zamieszkania, woził nas na wybrany wydział. A pan był jeden, a na przykład było nas 7 osób, które jadą na 8, a każdy na inny wydział, nie? To niekiedy trzeba było prędzej wstać, grubo prędzej i tam siedzieć nie wiadomo ile i czekać za tymi zajęciami, nie? No ale było faktycznie takie udogodnienie, że był ten pan, starał się całym sercem jak mógł. No ale wiadomo, że powinno być więcej takich busów, a nie, że on tylko biedny jeden. Wszystkich po całym Poznaniu musiał odwozić do różnych części miasta, niektórzy spoza Poznania, nie było tak, że wszyscy są z Poznania. Najważniejsze, że pan miał dobre serduszko i dużo chęci, żeby nas wszędzie, że tak powiem, dowieść. A jeżeli chodzi o dojazd w inne miejsca, jak na koncerty, czy tam do kina, zależy, czy to było zorganizowane wyjście, że jak idziemy większą grupą, no to jedziemy tramwajem, a jeżeli ja chcę iść na coś, co nie chce iść nikt inny, no to jadę sobie sama wtedy Uberem zazwyczaj. Trzeba im tam powiedzieć, że ma się wózek, który się składa, więc niekiedy trzeba samemu sobie poradzić ze złożeniem. No ale 80% przejazdów dobrze wspominam. No jedna była nam taka niemiła sytuacja, że pan powiedział, że zabieram mu jego cenny czas, że on już wszedł do niego kolejny klient, a tak to on musi wstawać za kierownicę i wkładać mi wózek do bagażnika. No ale wiadomo, różne rzeczy się zdarzają. Ja raz wracałam, to było akurat śmieszne, że tutaj mam takie podłokietniki, żeby sobie nie obrudzić łokci. Wychodzę z tego samochodu, pan mi daje cały wózek, a ja mówię do niego, a gdzie są te podłokietniki? I patrzymy na dach, a one jechały na dachu z nami cały czas i się utrzymały tylko dlatego, że tam była ta tabliczka taksi i tam weszły pomiędzy te taksi i się utrzymały. Dobrze, że się po drodze nie zgubiły, bo przecież gdzie byśmy nie widzielibyśmy, gdzie one tam wypadły, nie? Raz jechałam z panem i mówię, kurczę, co mi tak zimno tu wieje w te plecy. Patrzę, bagażnik otwarty, jedziemy z bagażnikiem otwartym, a mówię, czemu pan nie zamknął tego bagażnika? A mówi, bo nie szło, wózek nie chciał wejść i tak zostawiłem otwarty, ale niech się pani nie martwi, nie wyleci wózek.
No faktycznie nie wyleciał, ale co mnie tam przywiało, to było moje, nie? A jak w transporcie zbiorowym to wygląda? Teraz Poznań się poprawił pod tym względem, mają coraz więcej tych tramwaji niskopodłogowych. No ale te niskopodłogowe jeszcze też szału nie robią, bo teoretycznie powinni kierowcy przy wsiadaniu osoby z niepełnosprawnością otwierać takie rampy. Wtedy kierowca jakby tramwaju musi przy pomocy takiego haka otworzyć do góry taką rampę i ją wysunąć. Ale to też się wiąże, wiadomo, ustawieniem pasażerów, że oni muszą się odsunąć z tej przestrzeni w tramwaju, zrobić miejsce. Myślę, że im się nie chce, bo bardzo przez te lata, które mieszkam w Poznaniu, bardzo rzadko była taka sytuacja, żeby kierowca wyciągnął mi rampę. Chyba raczej nie chce im się tego robić. Z pewnością wiedzą, że mają to robić, bo jest nawet guzik taki niebieski z symbolem wózka. To oni wiedzą, że wchodzimy, no ale nie chce im się wstać, tak? Może nie wszystkim, ale w większości tak. No ale muszę powiedzieć, że bardzo pochwalę PKP w Poznaniu. To wygląda o wiele lepiej niż tramwaje. Jest specjalny numer, na który się zgłasza przejazd, że na przykład, nie wiem, jutro sobie mamy podróż. Wtedy tacy panowie, ci asystenci, tam z ochrony bardziej, oni przychodzą w tym wybranym miejscu i zaprowadzają na odpowiedni peron. To naprawdę w Poznaniu działa bardzo dobrze. Fakt, że trzeba tam zgłosić się telefonicznie albo internetowo, poświęcić trochę czasu, bo oni mają tam 1000 pytań, zanim to się załatwi, ale faktycznie jeżeli ktoś sam podróżuje bez opiekuna, no to faktycznie ułatwia to życie i myślę, że fajna jest podróż pociągiem. Dobrze, to ja w takim razie bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że masz też w sobie taką ciągłą potrzebę rozwijania się, próbowania. To jest cecha taka naprawdę nad wyraz drogocenna, bym powiedziała. No, dziękuję, mi również było bardzo miło rozmawiać, naprawdę. Było mi przemiło. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkim życzę pięknego dnia. Kolejny odcinek podcastu Mocy za nami. Dziękuję za Waszą obecność. Zachęcamy też do tego, żeby w wolnej chwili posłać tę rozmowę dalej. Być może wspólnie uda nam się zwiększyć świadomość związaną z sytuacją rodzin niemobilnych. Oczywiście zapraszamy na kanały społecznościowe Stowarzyszenia Mudita, które stoi za całym tym przedsięwzięciem i w social mediach publikuje różne ciekawe treści. Na koniec chciałabym dodać, że innowacja ta jest testowana w ramach projektu Innowacje na ludzką miarę 2, rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego, realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do usłyszenia!